Moje kochane PGE, bardzo Wam dziękuję, że doprowadziliście do mnie kable. Jestem bardzo Wam za to wdzięczny i przysyłajcie mi, właśnie przyszła mi faktura. Człowieku, No. ja jestem, rozumiesz, fotowoltaikę mam, a oni mi przysłali prognozową fakturę, ale zapłaciłem Wam, nie odłączajcie mnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten transformator stoi u mojego sąsiada na działce, że mu postawiliście i nigdy mu nie zapłaciliście za to, że u niego stoi, a że chcecie u mnie kabel położyć w mojej drodze. Też Wam jestem wdzięczny, bo po prostu mam prąd. Dziękuję Wam bardzo. Jak ja bym miał wydać 100 000 za taki system, to ja go nie chcę, bo to będzie syf. Ja po prostu uważam, że 90% Polaków nie stać na takie rozwiązania. Czyli wychodzi z założenia, że dlatego nie lubisz off-grida, że on jest drogi. On jest ociemniały, ja jestem, Tak. że tak powiem, rozjaśniony, błyskotliwy. Jesteś gwiazdą. Off-grid nie ma sensu i to Bo w nie ogóle to jest głupota i tak dalej, ale gdzieś w głębi jednak tam siedzi, że to chyba nie do końca tak jest. Ale sobie po prostu, właśnie to jest moje myślenie i prawdopodobnie błędne, bo ja nie jestem przeciwny magazynom energii, nie jestem przeciwny temu, ja w ogóle nie jestem niczemu przeciwny. Ale nikt nie cofa się i nie analizuje, z czego to wynika i dlaczego tak się stało. Ja na przykład uważam, że właśnie taki magazyn energii, żeby mi zapewnił prąd wtedy, kiedy tego prądu nie ma. Pieniądze stracą na wartości i za 5 lat za te same pieniądze kupisz połowę tego, co dzisiaj. A z czego to wynika? Właśnie z chorych, prawda, emisji dwutlenku węgla. My sobie jeszcze podewagujemy, ale ja poproszę Was o to, żebyście napisali w komentarzach, czy jest sens budowania totalnego off-gridu. O! Ten będzie za off-gridem. Tego... Ale tak ogólnie. No, Powiedz Ty mnie, ale tak w szczegółach. tak? Dlaczego Ty tak nie lubisz tego off-grida i tych magazynów energii? A kto powiedział, że ja go nie lubię? Ja nie mam nic do off-gridu, ale tylko pod jednym względem. No. Jeżeli on służy do tego, żeby mieć prąd, kiedy inni go nie mają. Czyli bardziej jako, po pierwsze, magazyn jako autokonsumpcja, to po pierwsze, na nowych zasadach, no to w ogóle nie ma innej opcji. A po drugie, że jak nie ma prądu, to żebyś po prostu miał ten prąd. Ale ja uważam, że... A dlaczego tak uważasz? No bo patrz, takie odnoszę wrażenie, że za każdym jednym razem, jak w sumie gdzieś gadamy, No, to robię pocisk na off-grid, no. to mówisz, że off-grid nie ma sensu i to Bo w nie ogóle to jest głupota i tak dalej, ale gdzieś w głębi jednak tam siedzi, że to chyba nie do końca tak jest. Piotrek, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja jestem przeciwny, tylko skala, którą trzeba pokonać, to dla mnie, ja wiem, ty jesteś, wiesz, ty może innymi środkami finansowymi obracasz i jakby zupełnie masz inne myślenie na temat, no bo mi tylko chodzi o to, że weźmy sobie takiego przysłowiowego Kowalskiego, no nie, bo ty na tym filmie, który zobaczycie u mnie i prawdopodobnie będzie on przed twoim filmem, No, po moim zobaczymy. no zobaczymy, ale ustalimy. zapraszamy i tutaj, opowiadasz mi o pewnej wizji. Ta wizja nie jest głupia, ona mi się nawet podoba, ona mi się nawet w głowie jakoś układa, ale jak ja sobie tak policzę, że miałbym wydać te przysłowiowe już internetowe 900 000 plus pierdoły, żeby w tej wizji uczestniczyć, to ja próbuję to sobie policzyć finansowo na czas mojego życia i funkcjonowania tego systemu i tego wszystkiego i mnie się to kurde nie klei. O to mi chodzi. Bo ty tak uważasz, że ja mówię źle na off-grid. Ja po prostu uważam, że 90% Polaków nie stać na takie rozwiązania. 80, ale to jest dobra. jeszcze dzisiaj. No, A to się zmienia z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. I teraz ale ty masz takich klientów, ty masz takich ludzi. Ja nie wiem, skąd ty ich wynajdujesz. Czy ty jakieś odkrywki prowadzisz na Śląsku i odkopujesz i patrzysz, o, ten będzie za off-gridem, tego... to jest tak. Rynek jest w pewien sposób podzielony. Będzie zawsze grupa osób, która powie, że nie wyda więcej jak 10 000 złotych na jakiś system. Będzie taka, która powie, że nie wyda więcej jak 3000. I No. koniec. A będzie taka, która powie, jak ja bym miał wydać 100 000 za taki system, to ja go nie chcę, bo to będzie syf. Rozumiesz? No ja rozumiem. To chodzi o to, że zawsze
i to dotyczy każdego jednego rynku i każdego jednego rodzaju rozwiązań, które są na rynku, zawsze będą ludzie, którzy będą iść w kierunku czegoś, co jest bardzo tanie, kosztem jakości, nawet jak to będzie badziewne i w ogóle bez sensu, i będą musieli to wyrzucić za rok i kupić nowe, to jest jedna grupa osób, a są takie osoby, które wydadzą 1 000 000 złotych na coś, co da im święty spokój, co da im bezpieczeństwo, co spowoduje, że w ich mniemaniu to po prostu się sprawdzi, zwróci i tak dalej. I teraz to są na ogół osoby, które miały do czynienia z jakimiś inwestycjami, które wiedzą, jak ciężko jest zarobić pieniądze i które potrafią te pieniądze liczyć. Dobrze. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Ty mówisz, że ja jestem przeciwny off-gridowi. Powiedz mi, czemu ty jesteś tak bardzo przeciwny przyłączeniu się do sieci i płaceniu tych śmiesznych groszy za to, żeby tylko tam być i w razie czego nie korzystać z jakichś warczących agregatów, żeby nie robić instalacji 150 kWp, żeby nie robić magazynów po 500 kWh i być całe lato, właściwie od wiosny do jesieni w off-gridzie, no bo to nazwijmy rzecz po imieniu. Większość Polaków, jak ma domek i ma średnie zużycia, to prawdopodobnie 20 kWp instalacja plus ze 30 kWh magazyn energii i oni od kwietnia do października są w off-gridzie, a tylko te kilka miesięcy też wspomagają się fotowoltaiką, ale korzystają jednak z sieci. To moim zdaniem jest logiczniejsze i to tutaj jest cała odpowiedź na twoje pytanie z początku filmu. Czyli wychodzi z założenia, że dlatego nie lubisz off-grida, że on jest drogi. Że ja nie widzę możliwości zwrotu tej inwestycji? No jakby przy normalnym zastosowaniu, czyli normalnym domowym zastosowaniu, wydanie przysłowiowych 900 000 plus pierdoły nie ma racji zwrotu. Tak, masz rację całkowicie. No. Gdyby to było tylko po to, żeby podtrzymać dom, nie miałoby to kompletnie sensu. No właśnie. Ale ponieważ to jest większy projekt związany z ładowaniem samochodów elektrycznych, to ma to ogromny sens. Bo to jest inna skala. Ja wiem, ale to w twoim przypadku. Ale ty patrz na normalnych ludzi, którzy normalnie funkcjonują. Ale ja patrzę na normalnych ludzi. Normalny człowiek potrzebuje 1/10 tego. Ale sobie usiadłeś, lepiej sobie usiadłeś niż ja. może sobie usiadłem lepiej, tak, może będę trochę ociemniały tutaj, tak, ale trudno. On jest ociemniały, ja jestem, Tak. że tak powiem, rozjaśniony, błyskotliwy. Jesteś gwiazdą tutaj. Dobra, jesteś gwiazdą. no tak, no. Chodź Kicia, chodź. U dupie nas masz, no. No właśnie. Jak zresztą Tauron i PGE, no. O, dokładnie tak. Nie, po prostu ja wychodzę z prostego założenia. System ma się zwrócić, ma na siebie zarobić, a w jaki sposób on zarobi, to jest rzecz drugorzędna. I teraz jeżeli ktoś robi system za 100 000 złotych, przy rachunkach miesięcznych rzędu 3000 złotych, no to jak to wygląda z twojej perspektywy? No ale o kim ty mówisz? Kto ma miesięczne rachunki 3000 zł? Ja daję przykład, jakiś konkretny. Ja nie mówię, że mają tak wszyscy. Ja daję jakieś porównanie. Jest gro osób, które płacą 1000 zł miesięcznie za prąd. No takich znajdziesz już naprawdę dużo. No tak, no. I teraz jeżeli taka osoba zrobi sobie system za, nie wiem, 70 czy 100 000, ten przedział, No. to czy to ma dla tej osoby sens? 100 000 to nie zrobi sobie off-gridu. Co robi sobie off-grid? Zrobi sobie off-grid na przykład na jednej fazie. Albo zrobi sobie off-grid trójfazowy, ale na razie jest niewielkim magazynem, ale może jemu to akurat wystarczy. To jest kwestia dobrania komponentów do potrzeb. Nie można mierzyć każdego tą samą miarą, bo jeden będzie płacił 1000 zł i ten, co będzie płacił 1000 zł, w życiu nie zrobi systemu za 1 000 000, no bo to byłaby abstrakcja. Ale jak ktoś płaci 10 000 czy 20 000 miesięcznie, bo tacy ludzie też są, czy są to firmy na przykład. W ogóle przy firmach to nie mam o Ale czym to ja rozmawiać, daję no. przykład. Wiesz, ile osób prowadzi firmy w domu? I te osoby mają rachunki na przykład po 10 000 miesięcznie? Ja wiem, ale to też jest zupełnie inne podejście. Jeżeli on płaci 10 000 rachunku za prąd, to prawdopodobnie nie zarabia 11 000 złotych. Ale kwestia zarobków to jest znowu osobny temat, tak? To jest znowu to samo, co z rachunkami za prąd i z tym, co ktoś może, na co ktoś może pozwolić, tak? Bo ty znowu patrzysz pod kątem, Nie, bo ty mi, wiesz co, tutaj zaczynasz generalizować trochę, bo
wiesz sam o tym, że za 100 tysięcy złotych z instalacją fotowoltaiczną to ty off-gridu praktycznie nie zrobisz. Minimalny zrobisz. Znaczy inaczej, na chińskim badziewiu zrobisz jak najbardziej. No właśnie, ale Na systemie premium to będzie to utrudnione oczywiście, bo będzie o wiele no mniejsza to będzie skala. trzeba takie minimum 200-300 tysięcy. No to masz rację, dokładnie. Tak. I w tym momencie, jeżeli bierzemy pod uwagę 200-300 tysięcy i wiemy o tym, że te 200-300 tysięcy nie zapewni nam całorocznego zapotrzebowania naszego domu na energię, bo nie zapewni, nie ma opcji. I teraz pytanie, ile musimy dokupić tej energii, bo wiesz, weźmy sobie twój przykład. Jak miałeś ten mniejszy system, który zresztą, to też, no niestety, ale powiem, przez twoją jakąś tam nieuwagę został, coś się wydarzyło, ja nie pamiętam już dokładnie co. Sterownik padł, znaczy on tak naprawdę nie padł, ja już go zdążyłem rozebrać. No dobrze, ale do czego dążę? No. Chodzi o to, że miałeś 7 lat, czy tam 8, no niech będzie 7, no niech będzie nawet i 8. Ten magazyn energii, on też Cię kosztował parę złotych, prawda? Nawet sporo. Rozbij na części, bo sam magazyn energii kosztował mnie niecałe 100 tysięcy złotych. No wiem, ale to było tylko 7 lat. 100 tysięcy przez 7 ale lat to się to jest zwróciło. ponad... Ale to się zwróciło, bo moje rachunki za prąd, zanim ja ten system zainwestowałem, to było 2700 miesięcznie. A dlaczego tak dużo płaciłeś? Serwerownia. Rozumiesz? Okay, no. I to nie mówię o usługach internetowych, tylko o hostingu, o pewnych usługach dodatkowych, tak, przetwarzania danych i tak dalej, w sensie jakby tutaj zbierania tych danych, tak, czyli analizy, big data i tak dalej, tak? No dobrze, czyli Ty nie robiłeś na dom, to zacznijmy od tego, no ale do czego właśnie cały czas jakby piję? Mi chodzi o to, że jeżeli wydamy załóżmy takie 300 tysięcy na taki off-grid, no nie? Który nie zapewni nam zapotrzebowania na cały rok i musimy na przykład, tak jak na przykład w Twoim przypadku było, musiałeś wydawać z 6-7 tysięcy jeszcze na paliwo, żeby tą całoroczność zapewnić, no to ja tu nie widzę żadnego sensu. No to ja Ci zaraz odpowiem. Ktoś, kto dzisiaj pali węglem, ile wydaje na ten węgiel na sezon? No powiedzmy, że przy dobrze docieplonym budynku i tak dalej, to będzie z 600, 700, przepraszam, z 4-5 ton przy takim 100-metrowym budynku razy 200, razy 2000, przepraszam, 5 razy 2, no to jest 10 tysięcy. 10 tysięcy, no to ja płacę mniej za ropę. Tylko, że Ty mówisz o jakim budynku? O budynku 550 metrów, czy o budynku 150 metrów? No ja mówię taki 150. No właśnie, a teraz weź, że jest taki 550, który jest ogrzewany węglem. Ile to będzie kosztować? No bo więcej. Rozumiesz efekt skali? Porównanie znowu. Czyli 4 razy większy dom, powiedzmy, czy 3 razy większy dom, a rachunki mniejsze niż przy domu 3 razy mniejsze. Dobra, poczekaj. My sobie jeszcze podewagujemy, ale ja poproszę Was o to, żebyście napisali w komentarzach, czy jest sens budowania totalnego off-gridu? Znaczy na tym kanale to cholera może być odpowiedź taka, którą ja bym się nie spodziewał. Może tak być, ale liczę na to, że jesteście po mojej stronie. Bo ja nie jestem przeciwny magazynom energii, nie jestem przeciwny temu, ja w ogóle nie jestem niczemu przeciwny. Dla mnie to tam im off-gridy niech będą i wszystko niech będzie, tylko mi chodzi o to, że jeżeli mam to liczyć jakimś kalkulatorem i nie jest to Twój kalkulator, no nie? No to żeby to miało po prostu jakiś sens, no musi mieć sens, tylko teraz, myśmy to już wiele razy liczyli. Nawet kiedyś na targach, pamiętasz, liczyliśmy to wszystko, to był etap, kiedy właśnie padło po raz pierwszy 900 tysięcy plus pierdoły. No. I wtedy to analizowaliśmy. I teraz zobacz prostą rzecz. Ile energii zużywasz dzisiaj rocznie, czy ile zużywa dom, taki dom jak Twój, nie mając fotowoltaiki, mając normalnie prąd z sieci? No u mnie, wiesz, powiem tak, ja sporo zużywam, ale tylko dlatego, że przeszedłem na pompę ciepła, nie przechodziłbym na pompę ciepła, gdybym nie poszedł w fotowoltaikę. Przeszedłem na 2 samochody elektryczne, nie przeszedłbym na samochody elektryczne, gdybym nie miał fotowoltaiki. Ale pomijamy to. Nie masz aut elektrycznych, nie masz pompy ciepła, nie wiem, co miałeś wcześniej? Węgiel? No miałem ekogroszek. No. Ekogroszek. Ile Cię kosztował ekogroszek rocznie? Około 5-6 tysięcy. Okej. No. Rok do roku? 200, tak mniej więcej, to się mniej więcej trzymało. Ile by kosztowało dzisiaj? No dzisiaj by kosztował pewnie razy 2 mniej więcej, może troszeczkę mniej. No. Czyli 11-12 tysięcy byś płacił? No może trochę mniej, niech będzie dycha. Niech będzie dycha, no i dobrze. A ile będzie kosztował za 5 lat? A ja tego nie wiem. No ale szacunkowo, ile kosztował 5 lat temu? No ale i zarabiam więcej. Nieistotne. Na YouTubie pracuję, weź. Dobrze, cię, no. ja pokazuję efekt skali. Przecież, no. Dzisiaj prąd kosztuje X. No. 5 lat temu kosztował pół X, tak? A za 5 lat będzie kosztował 2X albo 3X. Bo nikt nie powie, że energia będzie tanieć. Jeżeli będzie sztucznie blokowana... Jak to nie?
Przepraszam, Poczekaj. słuchajcie, jesteśmy 2 tygodnie przed wyborami Mhm. i jak on się nazywa? Stanowski powiedział, że wybuduje 6 elektrowni atomowych w tam 100 dni, czy coś takiego i że prąd będzie, i on zrobi, że prąd będzie 130% tańszy, więc ja nie wiem, o czym No to i mówisz. super, niech... Inni też powiedzieli, że 30% taniej będzie prąd. Oczywiście. Pytanie tylko brzmi, dlaczego teraz to mówią przed wyborami, a jakoś wcześniej się nie dało. Jak mówią, to dlaczego pan nie zrobi tego wcześniej? No bo ja teraz jeszcze nie mogę, ale zrobię wam po wyborach, wam no to właśnie. zrobię. Więc nie mów, będzie tańszy. Dobra, Będzie, ale będzie, już no nie będzie. przerywam, przepraszam. No, Dobrze. tam się wyrwałem, tak niechcący. I teraz tak, jeżeli będzie sztucznie coś blokowane, rynek będzie w jakiś sposób ograniczany i tak dalej, super. Energia, bo ludzie rozumieją prąd poprzez ogólny rachunek, No. a nie ma nic bardziej mylnego. Jest energia czynna, jest I usługa przesył. dystrybucji i są koszty stałe. Mhm. Plus ewentualne nowe opłaty, które będą wchodziły sukcesywnie, bo będą wchodziły. Mhm. I teraz jest kwestia Następny, tylko... Boże. Słuchajcie, zapraszam was na film dzisiaj mamy który? Nie 6? wiem, 6 maja chyba. 6 maja, 5 maja, przepraszam. 5 dzisiaj jest, Może niedziela 5. 5. Zapraszam was na film do mnie na kanał Pompacie PayPV o takim handlarzyku, który opowiada to samo co Piotrek. Chciał mi sprzedać fotowoltaikę. Powiem wam szczerze, że dużo tych handlarzyków słuchałem, ale kupiłbym od niego, ja bym od niego kupił piach na pustyni i rozumiesz, lód na Antarktydzie i śnieg. Wszystko bym od niego kupił, by był super. I to samo gadał co ty. Zobaczy pan, będą opłaty, będzie pan płacił opłatę CO2. A ja mówię, nie CO2, ETS-y będę płacił. A ja mówię, a dlaczego? No bo jak nie będzie pan miał fotowoltaiki, to będzie pan płacił. A ja mówię, a skąd oni będą wiedzieć? Oni mają zanotowane. Otóż to. Tak samo uważasz? Uważam jest twój kolega? uważam bardzo podobnie. Nie, to nie jest mój kolega, nawet nie wiem, o kim mówisz. No. Natomiast ja obserwuję rynek. Obserwuję zachowanie zachodnich sąsiadów i wyciągam wnioski. Mhm. I teraz, jeżeli wiadomo, że od 27 roku wchodzi ETS 2, No. to podrożeje paliwo, podrożeje transport, podrożeje energia i to nie będzie tak, że ludzie będą płacić mniej. Społeczeństwo będzie jeszcze bardziej zubożone. Oczywiście gdzieś tam jakoś tam te zarobki będą pewnie szły w górę i tak dalej, ale zawsze te wszystkie usługi będą kosztować więcej. Jeżeli cofniesz się pamięcią 5 lat wstecz, Dobra, no, dosłucham do końca. To dosłucham. wtedy- Nie mogę słuchać, ale dosłucham, no. większość osób płaciła za prąd, czyli za energię czynną plus dystrybucję, średnią cenę na poziomie 40 do 45 groszy za kilowatogodzinę. Ale już z Już opłatami? brutto z podatkami ze wszystkim. No. Co po niektórzy płacili 50 groszy, tak będzie Dobra, jakaś inna oferta. Ja wtedy mówiłem, że niebawem prąd będzie po 80 groszy i po złotówce. Mhm. I ludzie chcieli mnie zabić śmiechem. Mówili, że opowiadam bzdury. Dzisiaj złoty 20, złoty 30 jest standardem brutto. Ja mówię, że będzie po 2 zł i po 2,50. Chcą mnie zabić śmiechem. Ale jak dojdzie do tego, bo będzie ETS 2 i zacznie tyle kosztować, będę mówił, że będzie kosztowało po 4 za chwilę. Ludzie będą się zabić śmiechem. Ale nikt nie cofa się i nie analizuje, z czego to wynika i dlaczego tak się stało. A z czego to wynika? Właśnie z chorych, prawda, emisji dwutlenku węgla. No to może czas najwyższy znaczy jakby Ale to nie do wypisać mnie. Ja się podpisuję rękami i nogami w ogóle za wyjściem z Unii i tak dalej. Mhm. Jak najbardziej. I za wypowiedzeniem umowy ETS-owej. Ale dlaczego my w ogóle, to tak Ciebie zapytam, bo wiem, że Ty się takimi rzeczami interesujesz. Dlaczego my w ogóle musimy się, że tak powiem, do tych praw jakoś ustosunkowywać? To my już nie mamy czegoś takiego jak kraj taki Polska? No właśnie myślę, że ciężko z tym jest. Niestety z tym jest ciężko, bo my żyjemy w eurokołochodzie. Mhm. Niestety. I nie dość, że mamy swoje durne prawo, to jeszcze bardziej durne prawo unijne. Piotrek, Twoja żona z moją żoną się patrzą przez okno w naszym kierunku, bo my powiedzieliśmy, że wyjdziemy na jakieś 15 minut. Te 15 minut przeciągnęło się już do 25 i z miny, na którą patrzę w tej chwili, Wy tego nie widzicie, to nie wygląda pozytywnie. No ale to żony tak mają, że czasami niestety są złe na nas, że my tak gadamy głupoty cały czas w prawo i lewo. Ale jednak ja myślę, że te przekazy, o których mówimy, jednak do ludzi docierają. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u mnie naprawdę w ostatnim czasie na kanale jest dużo podziękowań ludzi, którzy poszli w tym kierunku, którym ja to pokazuję. A wiesz dlaczego? No. Jak już wydali
500 000 plus pierdoły, to oni się teraz nie przyznają do tego, że źle zrobili. Nie, to nie jest tak. Ktoś powie tak, wydałem dużo pieniędzy, a równie dobrze mogłem te pieniądze trzymać w skarpecie. Pytanie jest teraz następujące, co by stało się z tymi pieniędzmi w skarpecie? Nie wiem, no ja tam mam mało w skarpecie. No ale niestety ile masz? Co się z tymi pieniędzmi dzieje z roku na rok? No ogólnie tracą swoją wartość. No troszkę. właśnie, o inflację, prawda? No. A jak je wpłacisz na jakąś lokatę, to co się z nimi dzieje? To wtedy przestają tracić o wskaźnik inflacji, czy nie? Ogólnie jeszcze tracą. Ogólnie tracą, a oprócz tego jeszcze musisz podatek belki zapłacić. Od tego, co Nie, ewentualnie no to zyskasz. coś tam ci zostanie, Tak, no ale to oczywiście. dojedziesz do inflacji, powiedzmy. Dokładnie. Nic, Maksymalnie do nic inflacji. z tego nie masz. Nie no, masz tyle, że powiedzmy wtedy nie, jak wpłacisz na jakąś mądrą lokatę, to powiedzmy, że jesteś na zerze. Nie jesteś na zerze, bo pieniądze stracą na wartości i za 5 lat za te same pieniądze kupisz połowę tego, co dzisiaj. Okej, w ten sposób, no. Rozumiesz? Mhm. Więc pytanie, czy lepiej jest wpłacić na lokatę, czy lepiej jest te pieniądze zainwestować w pewne rozwiązanie, które może Ci przynieść o wiele większe zyski. Bo jeżeli energia pójdzie do góry, a im bardziej pójdzie do góry, tym masz większą oszczędność, no to jest prosty rachunek. Z Piotrkiem nie da się rozmawiać. On cały czas myśli tylko sprzedażowo. On mi tutaj próbuje wcisnąć i on w tej chwili prowadzi tutaj, proszę Państwa, bardzo proszę, żebyście zwrócili na to uwagę. On w tej chwili prowadzi sprzedaż. Próbuje mi coś sprzedać. Już jeden chciał mi sprzedać fotowoltaikę, to Wam mówiłem, zapraszam na 5 maja na film z niedzieli, 5 maja, 4, bo wczoraj był 3. Dzisiaj jest 4 No to maja. 4, nie ma Dobra, znaczenia. ważne, bo żeby sobie ludzie odnaleźli. A dzisiaj Piotrek próbuje nam sprzedać instalację fotowoltaiczną i to jeszcze z dużym magazynem. Ale do czego dążę? Żeby Ci trochę udobruchać, żebyś był taki bardziej, żebyś już tak bardzo na mnie nie gadał, żebyś Tak. już tak całkiem nie miał z tym problemu. Nie, może wyłączysz to. Dlaczego mam wyłączyć? No chciałem Ci tak to prywatnie powiedzieć. A to powiedz. Powiększam magazyn energii. No właśnie. Ale nie dlatego, że chcę być w off-gridzie, absolutnie. Tylko po prostu mi chodzi o to, że ja mam w tej chwili jakieś śmieszne, jak Ci powiem, to będziesz leżał tu ze śmiechu, 16 kWh, no to jest niewiele troszkę jakby, ale sobie po prostu, właśnie to jest moje myślenie i prawdopodobnie błędne, znaczy w swoim rozumieniu to 100% błędne, ale ja chcę sobie powiększyć na razie do tych 32 kWh po to tylko, żeby tak jak dzisiaj do Ciebie jechałem, przyjechałem do Ciebie na 2%, dlatego że miałem nienaładowany samochód, byłem nieprzygotowany, ale tak mnie zdenerwowałeś swoim filmem z 4 maja, obejrzyjcie sobie jego film z 4 maja, tak mnie zdenerwowałeś, że przyjechałem Ci to wytłumaczyć, że głupoty gadasz, no nie, i tak mówię, przyjadę Ci wytłumaczyć, a patrzę, nienaładowany samochód, a ja mam taką ładowarkę szybką, 25 kW, no to już jest lepiej, no bo No lepiej normalna jak jest 11, 11, no tak. oczywiście, zawsze No lepiej. ale w magazynie miałem 16 kWh, więc te 16 kWh to w niecałą godzinę mi się wtłoczyło, to póki się przebieraliśmy, to już patrzę, no już spadło do 11, to już nie ma co czekać, jadę. No i na szczęście dojechałem na 2% do niego, ale chodzi o to, że gdybym miał większy, to bym te pół godziny dłużej posiedział i bym przyjechał na 10% i o to chodzi bardziej. I ja na przykład uważam, że właśnie taki magazyn energii, żeby mi zapewnił prąd wtedy, kiedy tego prądu nie ma i żebym mógł sobie pofunkcjonować, ale jednak moje kochane PGE, bardzo Wam dziękuję, że doprowadziliście do mnie kable, jestem bardzo Wam za to wdzięczny i przysyłajcie mi, właśnie przyszła mi faktura, człowieku, No. ja jestem, rozumiesz, fotowoltaikę mam, a oni mi przysłali prognozową fakturę, ale zapłaciłem Wam, nie odłączajcie mnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że ten transformator stoi u mojego sąsiada na działce, że mu postawiliście i nigdy mu nie zapłaciliście za to, że u niego stoi, a że chcecie u mnie kabel położyć w mojej drodze, też Wam jestem wdzięczny, bo po prostu mam prąd. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Cześć Piotrek, zdenerwowałeś mnie, Tak? na razie, cześć. No właśnie. Ale teraz to. I to właśnie jest przykład O tego, Jezu, no. że będziesz powiększał magazyn energii, jak sam powiedziałeś, bo jest Ci to potrzebne. Jeszcze może o 8 później, ale na razie. Tak, potem na razie o 16, potem o 8, potem jeszcze stwierdzisz, że jednak by jeszcze o tą 50 powiększył. Te 100 kWh to jest takie ok. I to się okaże nagle, Nie. że Twoje potrzeby zaczynają być realizowane. Parę lat temu mówiłeś, że magazyn w ogóle do niczego nie jest potrzebny i nigdy go mieć nie będziesz, po czym jednak była Luna, tak, No. były różne testy, coś nie wyszło do końca z tym testem, coś tam się nie sprawdziło. Teraz masz system SIGA, który zaczyna się sprawdzać. No ale- bo to jest to właśnie. Bo to jest to, ale mało pojemne, jak się okazuje, tak, możesz rozbudować pojemność i tak dalej, i tak dalej. I to znowu pokazuje, że dopasowując do potrzeb, osiągasz cel. Tak.
Nie, ale moim celem jest po prostu co innego niż twoim celem. Oczywiście, ale każdy ma inny cel. No, mój cel jest taki, żebym, już trzeci raz powtarzam w tym nagraniu, ale mój cel jest taki, żebym, jak wyłączą mi prąd, u mnie się bardzo rzadko zdarza, nie raz w tygodniu, tak jak u Ciebie, czy raz na 2 tygodnie. U mnie to się zdarza raz w roku, ale zdarza się, że 48 godzin, dobra, to się przesadzam, 24 godziny nie mam prądu. I żebym te 24 godziny mógł wytrzymać w normalny sposób, a nie mówić żonie, nie włączaj pralki dzisiaj. No właśnie, bo ty Nie masz włączaj być, piekarnika. to masz być niezależny od prądu. Masz działać tak, jakbyś miał sieć. A to, że będziesz w tym momencie w off-gridzie, nawet masz tego nie odczuć. I to jest właśnie największe zadowolenie z tego, że wszystko Ci działa w domu, że jak panele Ci ekstra produkują, magazyn działa, auto możesz ładować i Ciebie nie interesuje to, czy jest ten prąd, czy go nie ma. Po prostu Ty wiesz, że on jest. No. I na koniec to jeszcze raz zadam pytanie. To co? Taki system i takie myślenie jak ja mam, czy taki system i takie myślenie jak Piotrek ma? No to jest dobre pytanie. Ja myślę, że powinniście na to odpowiedzieć. Nie naprowadzaj. Ale nie, żeby odpowiedzieli, tak? Tak. Oczywiście. Nawet jeszcze zróbmy tak. Zaraz po filmie Piotrek u siebie w społeczności wrzuci ankietę i zrobi po prostu coś takiego. Off-grid czy instalacja z magazynem energii, która również może pracować jako wyspa, ale nie off-grid, czyli podpięci pod sieć. Hybrydowy off-grid. To jest, o tym mówiłem wiele razy w filmach. No, ja uważam, że hybryda. Ja uważam, że hybryda, bo jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować PGE, że mi te kable doprowadzili i bardzo Wam dziękuję i miłego Wam dnia życzę. Wystawcie mi fakturę, jak chcecie, jaką prognozę zapłacę. Zapłacę, będę zadowolony. Będzie Pan zadowolony? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Idziemy się pomodlić o to, żeby prąd płynął z PGE. Okay. A Ty się podepnij w końcu do tego Taurona i kończ, bo Ci powiem, że takie głupoty jak Ty wymyślasz, wiesz, to jest bez sensu po prostu. Nie ma Tauronu, nie będzie Tauronu, Masz nie się będzie. weź się podepnij. Tauron won.